Dzień dobry, ja nazywam się Dominik Smyczek i chciałbym powiedzieć parę zdań na temat odpadów z wełny mineralnej i gospodarki o obiegu zamkniętym. Szanowni Państwo, na naszej planecie możemy wyróżnić dwa modele zarządzania surowcami. Model gospodarki liniowej, który zakłada początek i koniec życia surowca, produktu, oraz model cyrkularny, który zakłada nieskończoność materii w przyrodzie. Daje naszym surowcom nieśmiertelność. Szanowni Państwo, w momencie wdrożenia przez człowieka produkcji tworzyw sztucznych zaburzyliśmy ten obieg materii w przyrodzie. Konsumpcyjna natura człowieka wdrożyła liniowy model gospodarki zasobami, działający na zasadzie wyprodukuj, użyj, wyrzuć. Wiele lat zajęło nam, zanim zorientowaliśmy się, że to, co robimy, jest złe. W momencie wdrożenia przez Unię Europejską strategii opartej na gospodarce o obiegu zamkniętym ponownie wdrażamy ten cykl w życie. Ja w swojej pracy doktorskiej pragnę zamknąć obieg odpadów wełny mineralnej. Hipoteza, jaką sobie postawiłem, brzmi: wełna mineralna jest doskonałym surowcem do produkcji geopolimerów. Ktoś zapyta, dlaczego wełna mineralna? Szanowni Państwo, w dobie termomodernizacji tego odpadu powstaje bardzo dużo. W dodatku wełna mineralna jest odpadem trudnym w zagospodarowaniu, dlatego że włókna mineralne są niepalne. Wełna jest bardzo trudna w obróbce mechanicznej. W dodatku wełna posiada małą masę względem dużej objętości. Z tego względu jest niewiele składowisk, które przyjmują ten odpad. Koszty zagospodarowania są wysokie. No i niestety część tego odpadu też trafia na składowiska nielegalne. Tutaj moim zdaniem z pomocą przychodzi pojęcie recyklingu w postaci geopolimerów. Czym są geopolimery? Geopolimery to grupa innowacyjnych, ekologicznych materiałów o bardzo szerokim zastosowaniu. Główną zaletą geopolimerów jest fakt, że ich produkcja generuje do 8 razy mniej emisji CO2, dwutlenku węgla, niż produkcja konwencjonalnego betonu. Jak pozyskać geopolimer? Szanowni Państwo, potrzebujemy sypki materiał bogaty w glin i krzem oraz środowisko zasadowe, aby doszło do reakcji wiązania. Analiza przeprowadzonych przeze mnie wyników badań wykazała, że wełna mineralna posiada doskonały skład chemiczny bogaty w glin i krzem, co czyni ją idealnym glinokrzemianem. W dodatku wyciąg wodny z wełny mineralnej posiada zasadowe pH. Co więcej, włóknista struktura wełny poprawia niektóre właściwości mechaniczne geopolimeru, takie jak wytrzymałość na zginanie, a nawet nadaje geopolimerowi pierwotne cechy wełny, takie jak dobra izolacyjność. Szanowni Państwo, ja w swojej pracy doktorskiej pragnę opracować recepturę, która da nowe życie odpadom z wełny mineralnej. Odpowiedź brzmi tak: wełna mineralna jest idealnym surowcem do produkcji geopolimerów. Dziękuję bardzo.